sunny days, no more sunny days. I got a heart that won't behave. I got a mind gonna make me insane. Sunny days, sunny days. You got a black cloud over your head. You're looking spin, gotta get you to bed. Przygoda. Tak naprawdę ona trwa całe życie. Niezliczona ilość kilometrów, jaką pokonujemy każdego dnia, zapewne pozwoliłaby okrążyć Ziemię niejednokrotnie, ale nikt o tym nie mówi. Za to większość z Was jest ciekawa tego, jak minęła moja podróż motocyklowa na Półwysep Bałkański. Nie wiem, czy ktoś już z Was zauważył, ale moja ostatnia wyprawa w ten rejon świata była niezakończonym rozdziałem. Otóż tą z 2019 roku wspólnie z tatem nazwałem Bałkański Zwiat. Zwiat, czyli rozpoznanie przed powrotem, tym razem niżej, do Albanii i Macedonii. Wyruszyłem tam na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Wyprawa ta zajęła 15 dni. Przejechanych zostało 5000 km, finansowo kosztowała mnie około 3000 zł, ale za to ubogaciła mnie chwile, które nie ulecą zbyt szybko. Myślę, że kolega od GS-a Tomek może to potwierdzić, gdyż wspólnie ze mną ruszył w drogę jako kompan, a zarazem kucharz i mentor, dzięki któremu tak łatwo się nie poddałem. Spaliśmy głównie pod namiotem na dziko, ale hotele też się znalazły. Trochę pojeździliśmy, pozwiedzaliśmy, pojedliśmy, no i pochillowaliśmy się, jak to na wakacjach bywa. Heart that won't behave. I got a mind gonna make me insane. Sunny days. Z Kotliny Kłodzkiej do granicy albańskiej dzieliło nas 1600 km. Ruszyliśmy 23 maja, w niedzielny poranek. Wstępnie drugiego dnia mieliśmy dojechać do granicy albańskiej. Jednak plan uległ zmianie podczas trwania wyjazdu. Przyczyniły się do tego słabe warunki pogodowe i częste postoje, podyktowane odpoczynkiem oraz tankowaniem motocykli. Po przejechaniu 830 km dzień zakończyliśmy w Bośni i Hercegowinie, tuż przy chorwackiej granicy. Wybraliśmy ten kraj na biwak, ponieważ sąsiadująca Chorwacja zakazuje noclegów na dziko pod groźbą wysokich kar finansowych. Dodatkowo nasz wyjazd w terminie maj-czerwiec upoważniał nas do przekraczania granic bez możliwości robienia testów na COVID, tylko i wyłącznie przy zachowaniu obowiązku puszczenia danego kraju w czasie do 12 godzin. W tym przypadku znalazła się mała luka prawna, dająca nam kolejne pół dnia każdym przekroczeniem przejścia granicznego. Korzystaliśmy z tego. Drugiego dnia wróciliśmy na chorwacką stronę, gdzie jadąc początkowo autostradą, później drogami krajowymi, dotarliśmy do Czarnogóry. Tam skróciliśmy sobie drogę promem, przepływając przez cieśninę Lepetane, Kamenarifery, by tuż obok Zatoki Kotorskiej udać się na półwysep Lusztica, znany mi już z bałkańskiego zwiadu. Z głównego ronda do miejsca biwakowego nawigacja pokazywała 18 km, czyli około 30 minut drogi. Im dalej w głąb, tym stan drogi zmieniał się na gorszy. W ostatnim etapie zniknął asfalt i pojawiło się kamieniste podłoże, które doprowadziło nas do brzegu. Biwakowała tam już niemiecka rodzina z terenowego auta oraz przy ognisku siedzieli chyba lokalni mieszkańcy, którzy po kilku godzinach zawinęli się. Mówiłem wam, że za wszelką cenę będziemy chcieli dotrzeć do Szkodry w Albanii. I tak się nie stało. Znowu kilometry i czas nas zjadł. Jednak taka jazda i zatrzymywanie się co chwilę, żeby chociaż sobie zrobić zdjęcia pamiątkowe, jest dość kosztowna, jeśli chodzi o czas. Dlatego zatrzymaliśmy się tym razem, w sumie tym razem, też na dziko, w Czarnogórze, na półwyspie, w którym byłem podczas bałkańskiego zwiadu i zwiedzałem właśnie ten tunel łodzi podwodnych. Jeśli ktoś z Was oglądał ten odcinek, to będzie kojarzył, o co chodzi. Tak też tu się zatrzymaliśmy, ale odbiliśmy drogą trochę w innym kierunku. Znalazłem tutaj po prostu na grupie, na stronie internetowej Grupa Biwakowa, miejscówkę na właśnie taki kemping na dziko. Z dostępem oczywiście do morza, tyle że jest to dość kamieniste zejście. Jak woda? Słona, Słona. No, ale taka sobie jest ogólnie. Myślę, że można wejść do niej i się umyć. Gdzie takie miejsce są? Tu jest zejście starsze. Świecę na ciebie, to będzie widać. No mów coś.
Morsować jeszcze nie morsowałem, a chyba można poczuć to morsowanie. Zimno, co? Tak? Witaj Czarnogóro. Po kąpieli w słonej wodzie morskiej usiedliśmy przy wcześniej przygotowanym ognisku, wsłuchując się w ciszę, celebrowaliśmy kolejny udany dzień, oczekując przy tym nowego z kolejną dawką przygody. Czas ruszać do Albanii. Jak tylko Tomek wstanie. Jak tu chłopy słoneczne. A miejscówka, której się zatrzymaliśmy, przypomina mi dokładnie takie safari. Chyba też dlatego, że tutaj państwo przyjechali takim autem terenowym z Niemiec, właśnie takim stworzonym do takich podróży. Droga tutaj była naprawdę słaba jak dla mnie. Może dlatego, że za dużo powietrza miałem w motocyklu, w kołach oczywiście, bo poruszanie się drogą taką szutrową sprawiło mi bardzo dużo problemów. Przód zaczął mi po prostu latać na boki. Nie miałem w ogóle za bardzo kontroli nad motocyklem. Idę zaraz budzić Tomka i czas ruszyć drogę. Było przed nami około 148 km do Albanii. Dzień trzeci przywitał nas bezchmurnym niebem i słońcem, które od 8 rano było już mocno odczuwalne. Spakowaliśmy na szybko namiot oraz resztę ekwipunku, spuszczając przy tym ciśnienie w oponach do 1,5 bara, a następnie, nie jedząc śniadania, ruszyliśmy w drogę. Plan na dziś zakładał dojazd do Albanii i przejazd słynną drogą SH21 prowadzącą do wioski Tef, a następnie powrót cięższym odcinkiem przez Prekal. Pierw musieliśmy przejechać przez całe Montenegro, państwo, które darzę wielką sympatią ze względu na krajobraz, harmonię, kuchnię i niezwykłe trasy motocyklowe. Teraz jednak zależało nam na szybkim jego przejeździe, dlatego podkręciliśmy tempo, kierując się na Podgorice, a tam na pobliskie przejście graniczne. Wcześniej jednak złapał nas mały głód, dlatego obserwując otoczenie w poszukiwaniu dogodnego miejsca na postój, wybraliśmy ruiny jakiegoś budynku przy drodze. Zjedliśmy tutaj śniadanie przygotowane na kuchence przez Tomka, ja przyrządziłem kawkę, a miejscówka ta dała nam wyrazistą panoramę na stolicę Czarnogóry. Genialnie rozpoczęty dzień. Gdyby nie to, że przy wyjeździe z tego budynku odkryliśmy jego pierwotne przeznaczenie, po tym jak wielu mieszkańców zatrzymywało się koło nas, aby załatwić swoje potrzeby. Na przejście graniczne dotarliśmy o godzinie 13:20. Kontrola długo nie trwała. Albania, jak i Macedonia to kraje, które wtedy nie wymagały testów ani szczepionek. Dziś jednak wszystko szybko się zmienia, dlatego przed podróżą warto doczytać ten wątek na stronie rządowej danego państwa. Droga SH21, na którą wjechaliśmy z okolic Szkodry, należy do najbardziej znanych tras w Europie. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko przez niezwykłe widoki na Góry Przeklęte, ale też ścieżkę, niegdyś całoszutrowo-kamienistą. Dziś już na większości pojawił się asfalt, który niewątpliwie skrócił czas dojazdu do wioski Tef. Nam zajęło to około 2,5 godziny z przystankami.
Kolega od GS-a powiedział, że moje filmy mają za mało wyświetleń i on tym razem coś dopompuje tutaj, żeby doszło nawet i do 10 000, a jak może i więcej. A każdy przysiad, każda pompka to powinna wpaść jedna subskrypcja więcej. Czy tak będzie? No to musicie się postarać. Udostępniajcie ten film dalej, niech idzie w świat. Może dla kogoś będzie inspiracją, albo dla Was. Film z podróży, gdzie przygoda toczy się za kolejną przygodą, gdzie możemy zwiedzać ten piękny kraj, jakim jest Albania, a za chwilę będzie Macedonia. Trzeba poznawać świat i przede wszystkim pompować cały czas. Ktoś musi pompować, ktoś musi nagrywać. Choć droga nie jest jeszcze w pełni wyremontowana i w ostatnim etapie pojawia się kamienista droga, to nie zniechęca to przybywających turystów. Jej położenie jest niezwykle piękne, niebezpieczne, dające dużo frajdy, jak i adrenaliny, a ludzie zwykle pożądają tego. Będąc w okresie przedwakacyjnym, trafiliśmy dodatkowo na ściany śniegowe na poboczach, które wraz ze spadkiem wysokości znikały, topniejąc i tworząc strumienie wody przecinające szlak. To bez wątpienia ozdobiło nasz przebieg wyprawy. Z samego rana zaczęliśmy jazdę terenową, wyjeżdżając z naszego noclegu na jednym z półwyspów w Czarnogórze, a teraz kolejna jazda terenowa, czyli jedziemy drogą SH21 do miejscowości Tef. Tomek, jak wrażenia? Bardzo kamieniście i śniegowo, jak można to tak ująć. Powiem Ci, że wyglądasz teraz jak celebryta. Miano kolegi od GS-a u mnie na kanale chyba Ci służy, co? Oczywiście, Łukaszku. Zachwycam się widokami. Właśnie myślę, że nie tylko miano kolegi od GS-a Ci służy, a te widoki jakie nas otaczają, bo Fajnie były w cieniu akurat. tak. Stoimy w cieniu na jednym z zakrętów Ostrych Łuków. Dookoła napawamy się takimi krajobrazami. Do miejscowości Tef zostało nam tak naprawdę 5 km. Nie wiem, czy stąd będzie widać, jak przybliżę aparatem, ale ona jest właśnie tam. Nasze założenie jest takie, żeby zatrzymać się w tej wiosce i tam znaleźć po prostu jakąś restaurację, czy jakiś po prostu bar, karczmę. Jaka woda. Tam dalej będę nie pływał. Prawo. Ale głównym naszym założeniem jest tam właśnie gdzieś spróbowanie lokalnej kuchni, ale też znalezienie Wi-Fi, bo jesteśmy niestety pokoleniem, które bez internetu nie może żyć, a już jesteśmy chyba 1,5 dnia bez internetu, a ceny po prostu tu zwalają z nóg, jeśli chodzi o sieć komórkową. Dlatego myślę, że tu coś znajdziemy. A później udamy się w kierunku jakby Szkodry, ale nie tą samą drogą, którą przyjechaliśmy, a przez wioskę czy właśnie miejscowość Prekal. I tam też przy okazji myślę, że zatrzymamy się nad wodą, nad rzeką górską, zimną rzeką, gdzie po prostu teraz jesteśmy spoceni, zgrzani. To myślę, że kąpiel w takiej wodzie ocuci nas i to bardzo. Bardzo serdecznie pozdrawiam mojego kolegę Krystiana, który pomógł mi z serwisem. Maszyna dojechała cała i zdrowa, jak można tak powiedzieć. Żadnych przygód nie spotkaliśmy po drodze.
Dotarliśmy do TED. Szukając restauracji, kierowaliśmy się tym, żeby znaleźć Wi-Fi. Tam, gdzie był znak i dużo ludzi ogólnie, co wydawało się ogólnie dobrym strzałem, żeby zjeść coś smacznego. Okazało się, że tam internetu nie było, dlatego zaczęliśmy szukać czegoś innego i znaleźliśmy agroturystykę, w której pisało, że jest restauracja, ale pani powiedziała, że ta restauracja jest tylko dla gości hotelowych. A zapytałem po prostu, czy jest internet tu i ewentualnie można skorzystać z tego, co pani ogólnie zgodziła się. Powiedziała, że nie ma problemu. Zapytała się, czy chcemy kawę, wodę i tak dalej. Powiedzieliśmy, że tak. No i wyszło na to, że pani chciała nas, jakby wyszła z sercem do nas i za darmo nam chciała to dać, ale stwierdziłem, że kurczę, no tyle dobrego dla nas robi, więc mimo wszystko zapłacimy jej za to, bo wydaje mi się, że tak się powinno robić. A miejsce jest ogólnie sztos. Nawet nie wiem, ile nam zostało do punktu docelowego kilometrów, ale jest za 15:04. Mamy kawę turecką, dzban wody, Kumeira. Właśnie dodaję relację. Tak, teraz mamy internet. Oznaczyć cię? Tak, oznacz. Teraz mamy internet i możemy pokazać wam trochę widoków na Instagramie oraz na relacji na Facebooku. Kto śledzi, ten widział. W TEF nie spróbowaliśmy finalnie lokalnej kuchni, ponieważ zasiedzieliśmy się na rozpraszaczach zwanych telefonami, a przed nami czekało jeszcze 70 km trasy, której nie znaliśmy do końca. Ruszając po godzinie 16, nawigacja zaprezentowała przyjazd na 20 do celu, więc nie było najgorzej. Wiele się jednak wydarzyło po drodze, co zmieniło bieg czasu. Jechaliśmy wzdłuż górskiej rzeki, wspinając się lekko w górę. Miejscami robiło się bardzo stromo, wąsko i niebezpiecznie. Dodatkowo duże kamienie na szlaku nie upraszczały przejazdu. Zdecydowanie wolałem trzymać się strony, z której nie było urwiska. Czasem rzucało na boki, kamienie waliły po osłonie silnika, a nasze ciała uginały się pod wpływem nierówności, aby zachować jak najlepszy balans z motocyklem. Dotarliśmy do pewnego skrzyżowania. Prawy kierunek prowadził do Blue Eye, czyli niebieskiego oka w górach albańskich. Będąc tak blisko, zdecydowaliśmy się zboczyć z kursu i odwiedzić te źródełko w lesie. We ride in Blue Eye. Yeah. Pomyliliśmy jednak drogę i wjechaliśmy do albańskiego gospodarstwa. Gospodarz wytłumaczył mi, że musimy cofnąć się kawałek i wjechać od strony kempingu, ale później motocyklami dojazd będzie niemożliwy i trzeba będzie udać się pieszo. Dlatego zrezygnowaliśmy z tej opcji, wracając z powrotem na szlak. Bywało wąsko, kiedy nadjeżdżało auto z naprzeciwka. Z bocznymi kuframi było trudniej, bo czasem dzieliły nas milimetry. Thank you. Postanowiłem, że w tym roku będę przywoził sobie pamiątki z każdej wyprawy. Początkowo miały być to butelki wina, z których mógłbym stworzyć domowy barek. Jednak gabaryty okazały być się za duże, dlatego zdecydowałem się na wyjątkowe kamyki, które przykują moją uwagę. Taki autorski, oryginalny pomysł. Moje myśli stały się na tyle realne, że one same zaczęły wpadać mi do butów. Jednak wolałem te tylko wyjątkowe.
No dobra, losujemy rację żywnościową. Ence, pęce, w której ręce? Ja należę do prawusów, czyli prawa. Czyli moja która? Twoja prawa. Łosoś z makaronem i pakułami. Aj, możemy się zamienić jak to. No to po co ja to losowałem? Masz kurczaka z ryżem. Ale jaja. Kto by tu pomyślał, że będziemy jeść takiego harpagana na emigracji gdzieś tam w Albanii. Każdy To wyjazd, jest tak zwany albański raj, czy co? tak. Każdy wyjazd jest jakimś nauką dla nas i testem nowych praktycznie rzeczy. Nigdy nie jedliśmy takich racji żywnościowych, aż w końcu postanowiliśmy przetestować. Fakt, że taka paczka kosztuje 20, a nawet i 30 zł, 41 jedno. albo i 41 zł, 190 gram. ale no właśnie, to jest podwójna paczka, znaczy podwójna porcja. Zobaczymy ile to jest jedzenia, nie? Prawda? Ale jeśli faktycznie jest to warte ceny, to warto mieć kilka takich zawsze paczek sobie po drodze. Bo testowałem rację żywnościową Wojska Polskiego, no i osobiście to jedzenie jakoś nie wywarło na mnie dobrych smaków kulinarnych. Dlatego mamy takie wojsko. No, Nie, żartuję, bez obrazy. to co... Tak wygląda droga, którą cały czas jedziemy. Jeszcze sporo drogi przed nami. Ale nie ukrywam, jestem już zmęczony i będziemy chyba szukać na trasie jakiegoś noclegu, gdzie będzie prąd, gdzie będziemy mogli się wyspać normalnie, podładować baterię do aparatu, drona i tak dalej, no i wykąpać się też w normalnej wodzie. A taki widok mamy. Po przejechaniu niespełna kilkunastu kilometrów w ciężkich warunkach pojawi się asfalt w jakiejś wiosce. Nie ukrywam, że obaj byliśmy ucieszeni z tego powodu. Myśleliśmy również, że do końca będziemy tak już jechać. Bateria mi się rozładowała. Bo i walką się skończy. No. No dobra, idziemy. Opa. To się nacieszyło.
Marynarzyk? Ja pojadę. Dobra. Gasnący motocykl, wylewająca się woda do butów od góry, pot spływający po naszych ciałach, ból kolan, łokci, pleców, ciuchy ubrudzone błotem, kurzem, strome zbocza, przy których jeden błąd wystarczy. Podczas moich wędrówek motocyklowych zwykle przestaję myśleć o tych niewygodach. W takich chwilach staję się tygrysem, który wraz z rykiem staje się wolny. Ta wolność napędza mnie do odkrywania, poznawania i cieszenia się z bycia tu i teraz. Nagle mój poziom szczęścia rośnie w siłę, tak jak poziom przygód. Ważne jest, aby żyć w pełni, bo jutra nikt z nas nie zna. Nigdy nie jechałem chyba tak trudną drogą. Widziałeś, jak mnie tam pociągnęło? Gdzie? Tam, chłopie? Nogą się uratowałem. Nie. Zeskoczyłem z motocykla, szybko. Znaczy zeskoczyłem. Spadłem. Prawo nogą. Ważniejsze to katastrofa. No właśnie ja. Ale pewnie jechałbym za drogą. Ja zajebał. Jakiś kamień by mnie podbiło, no i patrzę co teraz dostało, ale chyba tutaj. Tak mi się wydaje, że on wszystko przyjął, ten, nie? No co ci mam powiedzieć, kurwa? Ludzie wiedzą, że to nie jest lekka droga. Słońce zniknęło, na jego miejsce przywędrował księżyc. Zapadła ciemność, głucha ciemność, w której zostaliśmy sami w obcym kraju, daleko od domu,
nie znając tego, co przed nami stoi. Fajnie, co? Tuż przed 12 w nocy dotarliśmy do pierwszych zabudowań, asfaltu i darmowej sieci Wi-Fi, z której na pierwszym miejscu chcieliśmy poinformować naszą rodzinę, bliskich, że jesteśmy cali. Przez cały dzień jedynym kontaktem jednostronnym była udostępniona moja lokalizacja przez nadajnik GPS. Jest godzina prawie już 12 w nocy. Nasza droga mocno się przedłużyła. Dosłownie nie spodziewałem się, że 100-kilometrowy odcinek zajmie nam tyle czasu. Tak naprawdę w połowie drogi kamery GoPro nam popadały. Gdzieniegdzie jeszcze udało się ją na chwilę podładować, żeby zaraz ją włożyć i nagrywać nią dalej, aby po prostu pokazać Wam, w jakich warunkach przystało nam podróżować. Początkowo pokonywanie tej drogi było dla nas zabawą. Kiedy zobaczyliśmy, ile mamy jeszcze do pokonania, ta zabawa zmieniła się w wyzwanie, a na końcu powiedziałbym, że to było przetrwanie, dosłownie. Chcieliśmy jak najszybciej zakończyć tą szutrową drogę i udać się ogólnie do jakiegoś noclegu. Myśleliśmy o agroturystyce albo ewentualnie hotelu, ale w pobliżu nic nie znaleźliśmy. Tak naprawdę do miasta, aktualnie stąd, gdzie jesteśmy, mamy około 30 km. A naprawdę jazda po nocy jest już dla nas takim trochę wykończeniem, bo mocno, naprawdę mocno zmęczyła nas droga ta górzysta, którą jechaliśmy przez praktycznie od Tew czy Tet, nie wiem jak się wymawia, do Prekal i tak dalej. Nawet nie wiem ile kilometrów z tego wyszło, ale nigdy wcześniej nie byłem tak zmęczony, ale też chyba wydaje mi się, że to była najtrudniejsza droga offroadowa, na jakiej poruszałem się w mojej karierze motocyklowej. I nawet rumuńska 66A czy włoska Panoramica della Vette chowają się przy tej drodze, naprawdę. Warunki były ciężkie, co też po części jestem może nie zdziwiony, ale wielki szacunek dla kolegi od GS-a Tomka, że dał radę jako tako, że mu ogólnie poszło i nie poddawał się, i to on też, powiedzmy, że mnie trzymał na duchu, żeby jechać dalej. Wie się mój. Zawsze przy mnie stój. Bo ja już miałem ochotę tak naprawdę zatrzymać się i przenocować gdzieś na jakiejś łące, ale udało nam się dojechać szczęśliwie. Z małymi tam wypadkami, ale to tak naprawdę każdemu się zdarza. Ważne, że jesteśmy cali. Rozłożyliśmy gdzieś tutaj koło rzeki. Nawet jest za ciemno, żeby Wam to dobrze pokazać. Myślę, że rano tak naprawdę okaże się, co to za miejsce nas tutaj otacza. Ale to zrobiliśmy na szybko. Ważne, że upadasz, ważne, że wstajesz. Ale noga boli. Noga mnie boli, a łokieć mnie boli. Wykorzystaliśmy oczywiście LEDy, które są zamocowane w motocyklach jako lampa robocza, aby rozłożyć namiot trochę na spartańskich warunkach, ponieważ śledzie nie wbijają się do końca. Mamy tu podłoże kamieniste. Oby się spało w miarę wygodnie, bo noc jeszcze
będzie trwała przez jakieś 6 godzin. Ale my chyba długo się stąd nie ruszymy. No i tam jest rzeka. Tam gdzie świecę latarką. Może jeśli tam nie jest taki duży prąd, to może i jutro pójdę morsować. Ale o tym pomyślę później. Co tam, Kolumna? Patrzę, ten kufer, wiesz? Może on faktycznie się gdzieś... Jo, ale tu masz... Co? Ale... To jest jakby krzywy. Nie, to się tak krzywi, nie? Fajną sprawą jest to, że tu gdzie się zatrzymaliśmy, nie wiem, to są jakieś ogólnie wylane fundamenty albo ruiny czegoś tutaj po prostu były. Dlatego można na spokojnie chodzić na boso. Motocykle sobie stoją swobodnie na nóżce, nie ma z tym problemu. Przy ewentualnym... Możesz zareklamować te sakwy podczas upadku. Sakwy GV T513 5-litrowe. Zapina się dalej. Podczas upadku O, pyk. połamał się tutaj jeden z uchwytów, ale mimo wszystko zapina się dalej. Gmol się połamał, sakwa się nie połamał. Nie, no żartuję. Te same właśnie kupiłem u siebie w Triumfie, znaczy dołożyłem do swojego Triumfa, zamieniając oryginalne z Heda, które według mnie po prostu są za małe i nie nadają się tak naprawdę do niczego. Te są przynajmniej pojemne i można naprawdę spakować się dosadnie. Motor ogólnie wygląda jakby po wojnie, z wojny wrócił. Motor tak, ale myślę, że mój też. I na pewno opony Michelin Onak Wild radziły sobie bardzo dobrze w tym terenie i nie ma co narzekać tak naprawdę. I nawet u Ciebie, bo już wiele osób mi mówiło, że idziesz w moje ślady. To znaczy, Ale kiedy ja jeżdżę na Pirelkach, to Ty też jeździsz. Kiedy założyłem Michelin, to Ty teraz też założyłeś. przednie nie zmieniłem. O, myślę, że zmienisz niedługo. Zakładaj ten spadochron. Ale ważne, że jemu się podobało. Tygrysek. To już koniec odcinka pierwszego. W następnym udamy się w stronę granicy macedońskiej, jadąc widokową drogą SH5. A potem, będąc w Macedonii, odwiedzimy Narodowy Park Mawrowo oraz Ohrid. Jeśli dotarłaś lub dotarłeś do tego momentu, to nie zapomnij o pozostawieniu komentarza poniżej, kciuka w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Pozdrawiam.